Idealna, piękna, równiutka powierzchnia, nie ma ani półryski. 400 w plusie to już jest tak na żylety, prawo, lewo. To są stare śruby, widzicie jak wyglądają, takie pordzewiałe, brzydkie. Tu już mamy nowe śruby. Zakładamy takie bałwanki. Mamy gotową, zakręconą dławicę, mamy włożony pierścień, to uszczelnienie o-ringiem, takim, to mówimy na to bałwanek. No. Teraz nagrywamy moment, kiedy wkładamy maszynownię. Fajnie się pracuje, bo mamy bardzo ładną pogodę. Słoneczko świeci, 7,5 stopnia, albo nawet i więcej. Pojedziemy góra, pojedziemy dół. Zostawimy tak do jutra rana i zobaczymy, czy nie opadną. Widzę ewidentnie, że ten prawy troszeczkę szybciej idzie od tego lewego. To chyba nigdy idealnie równo nie będzie. Zawsze te pół centymetra możemy mu podarować w jedną lub drugą stronę. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w drugiej części naprawy siłownika. Ostatnio pokazaliśmy Wam, jak rozebraliśmy cały siłownik, zdiagnozowaliśmy, co z nim było złego, pokazaliśmy Wam, jaka była rysa w środku, jakie było jajko, jakie były wymiary. To zapraszam do obejrzenia poprzedniego filmu, jeżeli ktoś nie widział, a dzisiaj będziemy kontynuować, bo mamy kolejną rzecz zrobioną i możemy już to pomału składać do kupy. Więc to, co zrobiliśmy, to tak jak mówiłem na poprzednim filmiku, zawieźliśmy siłownik do honowania, pokazywaliśmy wnętrze siłownika, jak wyglądało przed honowaniem, a teraz pokażemy Wam, jak wygląda po honowaniu. Wygląda po honowaniu i możecie sobie porównać z tym, co ostatnio, może Radek to weźmiesz i potem złożysz w jedną całość, porównasz, jakie było kiedyś, a jakie jest teraz. Idealna, piękna, równiutka powierzchnia, nie ma ani półryski. Ja pokażę palcem, jest taka bardzo fajna, duża rysa, proszę zobaczyć. O, tutaj. Mniej więcej na 3/4 długości. Tak jak tłok jeździ, taki jest ta rysa. I teraz po takim honowaniu dostajemy taką karteczkę z kartą pomiarową. To jest karta pomiarowa. I na tej karcie pomiarowej mamy napisane, ile było przed pomiarem, czyli tu mam napisane 22,296, 234. To jest ten pomiar, który myśmy tak naprawdę wykonywali i który mówiliśmy, jaki był. I rzeczywiście mniej więcej to się zgrywało z tym, co myśmy sobie tutaj na miejscu mierzyli. I to jest nowy wymiar u góry, który już jest po honowaniu, czyli 231. Czyli widzimy, że mamy około 1 mm większą średnicę od tego, co było poprzednio. No i ten 1 mm to jest dosyć dużo już. To już wymaga troszeczkę ingerencji w tłok. A to o tym za chwilę też powiemy. Natomiast na podstawie tego pomiaru, to co teraz musieliśmy zrobić potem, to trwało około, no, powiedzmy 2 dni plus weekend, to trwało samo honowanie. Po honowaniu zawieźliśmy jeszcze siłownik razem z kartą pomiarową do osobnej firmy, która na podstawie tego pomiaru dopasowała odpowiednio tłok i ten tłok sobie jest tutaj, o, tu jest ten tłok. I teraz co trzeba było zrobić? Jako że mamy większą dziurę, czyli mamy większy otwór, no to musieliśmy też odpowiednio dopasować średnicę tutaj tego tłoku, więc nie dorabialiśmy, nie było konieczności dorabiania nowego tłoku. Jedyne co zrobiliśmy, to specjalistyczna firma tutaj powiększyła średnicę w miejscu, gdzie występuje uszczelniacz. Czyli jako, że tutaj jest milimetr podniesiona, czyli większa dziura o milimetr, to tu jest milimetr większa średnica w miejscu, gdzie jest uszczelniacz. Jest nowy uszczelniacz dopasowany odpowiednio do średnicy. No i odpowiednio również z uwagi na to, że średnica tutaj rury się zwiększyła, to paski, które są prowadzące na tłoku, też zostały zwiększone. Trudno mi się jest troszeczkę wypowiedzieć, jak to powinno rzeczywiście wyglądać pod tym kątem, czy niektórzy powiedzą, że cały tłok trzeba było dorobić, a te paski zostawić takiej samej grubości. Tutaj akurat specjaliści, którzy się tym zajmują, zadecydowali, że wystarczy tutaj w tym wypadku paski prowadzące po prostu powiększyć o pół milimetra, co daje na średnicy wymiar o milimetr większy, czyli mamy to idealne prowadzenie takie, jak było kiedyś. I w miejscu, gdzie jest uszczelniacz, czyli o tutaj w tym miejscu, gdzie jest ten brązowy pasek, w tym miejscu została średnica powiększona fizycznie i zeszlifowana przez napawanie i zeszlifowanie o ten 1 mm i według tego, co ci specjaliści, którym to powierzyliśmy, twierdzą, powinno to zdać egzamin. No włożymy, będziemy widzieć, czy zdało to egzamin. Co teraz możemy zrobić? Możemy sobie jeszcze Wam pokazać, że ta średnica rzeczywiście jest te 231 mm, więc już bez wielkiego pokazywania, jak to się ustawia i tak dalej, weźmiemy sobie, pokazywałem w poprzednim filmiku, jak to wygląda tą średnicę, średnicówkę mikrometryczną, mamy ją ustawioną na 231, bo było wcześniej 230. Według tego pomiaru, który mamy na karcie pomiarowej, ustawiamy sobie 0 tutaj idealnie na bębenku, ciach. 231 mieliśmy zmierzone wcześniej na suwmiarce mniej więcej. Wkładamy sobie do rury i patrzymy, czy mamy delikatny luz prawo, lewo, góra, dół. Bardzo, bardzo delikatne ruchy. Można zobaczyć, że mamy tutaj delikatnie, mamy albo nie mamy, delikatnie w plusie. Czyli włożymy sobie jeszcze raz, zobaczymy, o zobaczcie, że sobie chodzimy góra, dół, prawo, lewo. Tu jestem lekko teraz w minusie. Idę idealnie na 0, dalej mam lekki zakres ruchu. Czyli dalej mogę dać i dam sobie powiedzmy, nie wiem, 400 w plusie i już mnie delikatnie blokuje. Dam sobie 200 w plusie i już jestem w stanie przejechać, ale mam już delikatny opór.
300 w plusie już naprawdę jest opór. 400 w plusie to już jest tak na żylety, prawo, lewo, praktycznie nie jestem w stanie. Czyli ten pomiar, który tutaj, nie będziemy mierzyć z drugą stronę, bo to nie ma sensu, po prostu wierzymy, że ta firma, która to wykonała, to zrobiła to dobrze. Tutaj widzicie na miarce jesteśmy na przykład 300 w plusie, to jeszcze już czujemy delikatny opór, ale jeszcze jestem w stanie tak dosłownie smyknąć się po tej rurze, po tej powierzchni. Damy 400, no i to już jest naprawdę ciasno, więc ten pomiar, który tutaj mamy, ja bym powiedział, że 400 to już jest tak absolutnie na styk. I zobaczcie, że na karcie pomiarowej mamy 231 mm, plus w plusie 200 to jest ta tolerancja, w plusie 200 i 500, więc no, jak ja tutaj sobie mierzę moją metodą mierniczą 400, to jest pomiędzy 200 a 500, więc to jest dokładnie tak, jak ta firma wykonała, tak jest. Zresztą nawet można by było powiedzieć, że my wierzymy tej firmie, że tak jak oni zrobili, tak to jest, bez mierzenia. Zresztą na podstawie tej karty pomiarowej ten tłok został odpowiednio zmodernizowany, czy przerobiony, czy doszlifowany. Ale tutaj, żebyście też widzieli, że to tak naprawdę jest, że rzeczywiście było 230, a teraz mamy 231, mamy idealną powierzchnię, możemy to składać. I co będziemy robić dalej? Będziemy to wszystko składać do kupy, mówiąc brzydko. Mamy już wszystkie części po to, żeby to zrobić. Zobaczcie, że na tłoku mamy już założone nowe paski, mamy założony nowy uszczelniacz. Jeszcze nie mamy oczywiście rozwiązanej nowej dziury pod nowy większy kołek, jako że to dopiero będziemy robić, jak nałożymy ten tłok na tłoczysko, które jest tutaj. I dopiero jak nałożymy ten tłok na to tłoczysko, skręcimy to sobie na maksa i wtedy dopiero będziemy wiercić, pokażemy też, jak będziemy wiercić nową dziurkę i gwintować nową dziurkę i wkręcać nowy kołek, żeby to zabezpieczyć. Jak to sobie nałożymy, to wtedy sobie ten siłownik weźmiemy wózkiem, ładnie obrócimy na zawiesiach, włożymy sobie do rury. Czyli tak, ten tłok nakręcimy sobie na tłoczysko, ale zanim sobie ten tłok nakręcimy na to tłoczysko, to jeszcze oczywiście musimy założyć dławicę, no bo jak nie założymy dławicę, no to nie mamy ani z tej strony, ani z tej strony dojścia, żeby ją założyć, więc najpierw sobie założymy dławicę tutaj na to tłoczysko, potem sobie założymy pierścień prowadzący, który jest tutaj, który wcześniej pokazywałem też na poprzednich filmikach, tu też będą nowe paski, nowe prowadnice i dopiero potem sobie nakręcimy ten tłok. Jak to wszystko już będziemy mieli do kupy, to wtedy sobie bierzemy dźwigiem czy wózkiem widłowym na zawiesiu, wkładamy to do góry, obracamy, wkładamy tutaj w rurę. Jak włożymy w rurę, to są potem 4 nowe śruby, 1, 2, 3, 4, które służą do tego, żeby to wszystko skręcić w jedno. Tu mamy nowe śruby, możesz pokazać. I tu są stare śruby, widzicie jak wyglądają, takie pordzewiałe, brzydkie. Pokazywaliśmy je wcześniej, tu już mamy nowe śruby, które sobie włożymy i użyjemy do tego, żeby skręcić. Koniecznie nowe, no bo to musi naprawdę bardzo mocno trzymać. Jeszcze jedna ważna rzecz, tutaj te uszczelniacze również zostaną wymienione na nowe. Za każdym razem jak rozbieramy, to jest takie powiedzmy uszczelnienie już pomiędzy dławicą a tą powierzchnią, powiedzmy pogrubioną na rurze, które wszystko spala ze sobą. To jest takie uszczelnienie, które tak naprawdę nie służy do tego, żeby trzymało jakieś mega ciśnienie, tylko tak naprawdę to jest takie uszczelnienie, które sprawia, że no nie ma wycieku pomiędzy dławicą a tutaj tą rurą. Ono nie jest jakieś mega kluczowe, no ale oczywiście bardzo ważne pod tym kątem, że jak już jest tam olej i jest dławica i trochę tego oleju by się przedostało, no to tu jest, no można powiedzieć, sterylnie czysto, nie wejdzie żadna woda, nie wypłynie nic pod tego, więc to też jest bardzo ważne, żeby to uszczelnienie tutaj było i było założone nowe, no i dobre. To też powiem szczerze, mieliśmy trochę zabawy kiedyś z tym uszczelnieniem, bo za pierwszym razem jak rozbieraliśmy to i założyliśmy oryginalne uszczelnienie, to zbytnio to nie zdało egzaminu, można powiedzieć, więc troszeczkę to też zmodernizowaliśmy i tutaj oprócz tego tutaj o-ringa, tak naprawdę, nie mam tutaj tego jeszcze, może nie widzieć, pokażemy później, zakładamy takie bałwanki. Nie wiem, czy mamy tutaj te bałwanki, czy nie mamy tych bałwanków, ale nie mamy tych bałwanków tutaj jeszcze, mamy tylko o-ringi tutaj pod to, więc to pokażemy potem jeszcze. I troszeczkę inaczej to robimy, czyli nie robimy podpórki takiej białej tutaj i o-ringa, tylko zakładamy takie bałwanki, bo to się nam po prostu lepiej sprawdza. Lepiej nam to wszystko trzymało, bardziej hermetycznie, nie mieliśmy tutaj problemu z żadnymi wyciekami, lepiej nam się to też składało, więc tutaj ten o-ring zastąpiliśmy takim podobnym rozwiązaniem, tylko naszym zdaniem troszeczkę lepszym, które nam się bardziej sprawdza i lepiej trzyma. To jeszcze jedna rzecz, na którą mi Radek tutaj zwrócił uwagę, a o której zapomniałem, mianowicie chodzi o te prowadnice. Jak zauważyliście w poprzednim odcinku, one miały troszeczkę inny kolor, były takie
zardzewiałe i leciutko podkrzywione, można powiedzieć, więc zdecydowaliśmy się, jak już mamy wszystko rozebrane, żeby je usunąć tamte. To się robi w bardzo prosty sposób, wystarczy tylko lekko odciąć i one wchodzą 6 cm tutaj do stopy siłownika. Wyciągnęliśmy je, dorobiliśmy nowe, eleganckie, czyściutkie, prościutkie, nabiliśmy je z powrotem, zamontowaliśmy je na tą stopę i mamy teraz idealne prowadzenie pomiędzy tą stopą a dławicą, którą można powiedzieć tutaj jest to prowadzenie, czyli ta rurka sobie wchodzi w tą dziurkę tutaj. I teraz mamy pewną gwarancję, że jak jedziemy do góry, to mamy idealne, proste prowadzenie tej stopy, nic się nie zacina, nic się nie obkręca, więc mamy nadzieję, że dzięki temu też również ten siłownik będzie troszeczkę mniej na boki pracował i będziemy mieć mniej problemów w przyszłości z nim. No i teraz jak już mamy wszystko przygotowane, to będziemy składać to, będziemy pokazywać Wam najważniejsze momenty. To nie jest program, w którym będziemy każde jedno wiercenie, skręcanie Wam pokazywać, jak robimy, jak wkładamy, jak obracamy, tylko będziemy etap po etapie pokazywać, jak już będzie coś złożone, przyjdziemy, nagramy, pokażemy Wam i kolejny etap, aż będzie wszystko złożone i będzie wkładane już do maszynowni. Mam nadzieję, że dzisiaj też się uda nagrać wkładanie do maszynowni. Mamy jeszcze inne roboty dzisiaj na serwisie, więc być może nie będziemy mogli wszystkiego dzisiaj Wam pokazać, być może jeszcze trzeba będzie innego dnia przyjść troszeczkę ponagrywać, bo mamy jeszcze dzisiaj udety, mamy jeszcze jakieś tam oleje, inne różne rzeczy, które robimy. Widzicie, że Scania jest na serwisie, mamy jeszcze 70, mamy jeszcze parę rzeczy przy 60 robimy, no dosyć dużo innych rzeczy, jeszcze przejdziemy się po placu, to może pokażemy, ale te wszystkie najważniejsze etapy tutaj składania tego mam nadzieję, że dzisiaj Wam pokażemy. Dobra, kolejny etap, mamy zakręcone tłoki, na jednym już mamy gotową zakręconą dławicę, mamy włożony pierścień i mamy zakręcony tłok i mamy ten wpust, o którym wcześniej mówiliśmy, zakręcony, dzięki któremu sobie to wszystko ładnie się trzyma i ten tłok się tutaj nie ma prawa odkręcić i on jest o wiele większy, tak jak wspominaliśmy. No i tutaj mamy ten, który był zepsuty, mówiliśmy wcześniej. Pokaż tutaj, że tutaj ważne bardzo jest, żeby dokręcić tutaj do końca i zobaczyć, czy to, jeżeli by się to stare pokryło, no ale przeważnie się nie pokrywa, tak jak tutaj widać, że to, co jest na tym tłoku, to co było zerwane i to, co jest na tłoczysku, jest zupełnie w innym miejscu po dokręceniu. Więc musimy w zupełnie innym miejscu sobie tą dziurkę zrobić, czyli teraz musimy sobie wziąć magnesóweczkę, wziąć sobie tutaj, nawiercić otwór ładny, wyosiować idealnie pomiędzy tłokiem a tłoczyskiem, potem sobie to wyfrezować, wygwintować i włożyć taki sam wpust, jaki jest po tej stronie. Jak to będziemy mieć zrobione, to Wam pokażemy, jak to wygląda. Czyli jak już sobie wywiercimy dziurkę, jak już sobie to wygwintujemy, jak sobie włożymy wpust, to pokażemy znowu, jak jest zrobione i potem sobie znowu odkręcimy ten tłok, nałożymy z powrotem tak jak jest tutaj, czyli dławica, pierścień i dopiero sobie zakręcimy na samym końcu ten tłok i wkręcimy wpust i będziemy mieć go na gotowo do wkładania. Teraz jesteśmy na etapie, gdzie mamy już zakręcony tłok, mamy dławicę na tłoczysku nabitą, mamy ten pierścień, o którym wcześniej mówiłem, nabite na tłoczysko i teraz chcę Wam tylko pokazać, że tutaj mamy rozwiercony otwór, może pokaż, Radek. Tu jest stary otwór, który się nie pokrywa, tu już jest nowy otwór nawiercony i gwint nagwintowany nowy. Tu jest nowy wpust, o wiele większy od tego, który był ostatnio. Więc jedyne co zrobimy na samym końcu, to sobie tylko weźmiemy ten wpuścik i sobie go tutaj delikatnie, fajnie nakręcimy. Ciachniemy go tu, zostawimy. Chłopaki sobie jeszcze to potem sprawdzą. No i to jest tyle. Tak naprawdę to mamy już złożone. Jedyne co musimy teraz zrobić, to nałożyć rurę na to wszystko, ale to już będziemy robić jutro, bo troszeczkę już dzisiaj jest późno. Też mamy troszeczkę innych, jeszcze więcej zajęć do zrobienia. Pokażemy już kolejny etap, tak jak już będzie wszystko złożone, czyli jak rura będzie skręcona razem z dławicą i jak już będzie gotowy do montażu na maszynowni od 800. To jeszcze teraz pokażemy tylko tego bałwanka, o którym wcześniej wspominałem, bo widzę, że już na jednym siłowniku mamy założony. To tutaj był taki o-ring z podpórką i to nam nie zdawało zbytnio egzaminu ostatnio. Nie było to zbyt szczelne, nie było to hermetyczne, więc tutaj mamy takie i zastąpione to uszczelnienie o-ringiem, takim, to mówimy na to bałwanek, no bo to jest jakby podwójnie żłobiony uszczelniacz i to bardzo fajnie trzyma. Jak my wkładamy jedno na drugie, to się bardzo fajnie tutaj dociska i absolutnie nic nie wychodzi, bardzo fajnie, szczelnie to wszystko się tutaj domyka. Więc tutaj taki, powiedzmy, modernizacja z naszej strony, żeby dać troszeczkę lepszy uszczelniacz tutaj. Fachura Roland odpoczywa, ktoś musi pracować. Siłownik mamy poskładany, tak jak widzicie. Będzie gotowy do montażu w dniu dzisiejszym. Jeżeli tylko będę miał żuraw, który podniesie mi maszynownię 23 tony bodajże ona ma, to będziemy maszynownią po prostu na niego najeżdżać. Tak widzicie, jak on wygląda po prostu po składaniu. Wszystko to, co leżało, to co było porozwalane jest tutaj na ziemi. Nie będę Wam tłumaczył za Rolanda co, dlatego że on już Wam to powiedział i nie będę się po prostu powtarzał. Teraz nagrywamy moment, kiedy wkładamy maszynownię na siłownik. Dobra, Przemek, jedź na dół pomału, weźcie sobie nim tam sterujcie. Pokażemy Wam tylko z tych takich rzeczy, które możemy pokazać pomalutku, jak to wszystko wchodzi. My sobie to tam naciągamy, ustawiamy i powolutku sobie to schodzi. Tutaj mamy już jeden włożony, jak widzicie. Wiadomo, że on jeszcze ma powietrze, dlatego on troszeczkę już opadł tutaj, ale mamy
tak to zorganizowane, żeby to on się poddał nam jak ten. Mamy popuszczone zamki i on się po prostu podda, jak będziemy na dół szli. Tam są też potem takie podkładki, które trzeba do tyłu włożyć i te z przodu to bez problemu, ale te z tyłu to na takim druciku musimy wkładać, bo strasznie ciężko tam włożyć cokolwiek, żeby pomiędzy ten siłownik a tą blachę jeszcze musi podkładka wejść. Troszkę wolniej, Przemek! Się troszkę rozbujało dziadostwo. Bo teraz wam już siadzie... Dobra, pomału, bo teraz wam już siada stopa z drugiej strony. Macie popuszczone tam, żeby osiadała ona? Dobra, no to powolutku, bo tam stopa z drugiej strony będzie siadać, wiesz? No jak siada, to też będzie trochę tak skokami siadać, nie będzie tak równo siadać, więc trzeba powolutku. No z drugiej strony pokaż pod spodem. Ta stopa, którą myśmy wsadzili, jako że ten siłownik nie jest jeszcze zalany, no to on jest, ma powietrze w sobie, więc musi pomalutku sobie siadać tam. Co, krzywi wam to trochę? Nie, nie naciągniecie, bo na stopie siedzi. Delikatnie tak. Nie może dać, bo na stopie już siedzi tam z tamtej strony. No to brechą, Wojtek. Tam jest z tyłu ta duża. Lekko sobie go naciągcie i tyle. Jakby my go dźwigli lekko do góry i lekko obrotem dali. Można było w sumie. O, poszedł. Dobra, nie jedzie na dół. Poszedł, tam. Dawaj. Pomalu, na dołek. Powolutku. No idzie. Wlez? Wlaz. Idzie. Pomalutku. Czekaj, bo węża wam chyciło. Nie, to jest, bo brechę tam ma, to nie jest, dobra, okej. Pomału dołek. Uważajcie tam na ręce, jak będzie jechał, żeby wam nie odprężynowała ta brecha. Albo na nogi. Dobra. Tutaj są te dziury, mniej więcej już mamy ustawione. Teraz pokaż tą szczelinę, gdzie chłopaki mają najwięcej kłopotów, wsadzić to. Tam w środku, o tutaj, jest taka mała szczelina i tak jak tutaj z tej strony na ten bolec mamy bardzo prosto rękę wsadzić, to tam z tyłu musimy tam do tyłu jakieś 30 cm jeszcze na takim druciku sobie podkładkę dać, żeby podkładka poszła pomiędzy tą blachę a dławicę. I dopiero potem wkładamy bolce, to już mamy przygotowane, nasmarowane. I cała filozofia. Potem pokażemy, jak już będą wchodzić bolce. Nie będziemy pokazywać, jak będziemy... O, to jest ta podkładka. Tą podkładkę musimy sobie włożyć tam, z drugiej strony tej blachy, pomiędzy tą blachę a dławicę. I to jest dosyć trudne, bo zobacz, że z tej strony pokaż, nie ma w ogóle dojścia. Niestety. No a z drugiej strony jest takie dojście, jakie jest, no ale to nie jest jakaś tragedia. Chłopaki troszeczkę muszą finezyjnie to pomalutku sobie ustawić i to jest tyle. I potem pokażemy, jak już będzie zabolcowane. Dobra, no tyle. No to tak, bolce mamy zabite, zabezpieczone taką zabezpieczką tutaj z blachy. Fajnie się pracuje, bo mamy bardzo ładną pogodę, słoneczko świeci, 7,5 stopnia, albo nawet i więcej. Z jednej i z drugiej strony. I teraz nam zostało do podpięcia tylko węże hydrauliczne. Tutaj mamy wąż hydrauliczny, który tutaj sobie zapniemy. Parę jeszcze innych, góry na dół. Czujniki sobie musimy wkręcić tutaj. Odpowietrzyć to sobie ładnie, podpiąć do dźwigu i będziemy pokazywać, jak to już potem na dźwigu pracuje. No i zobaczymy, jak to w ogóle wyjdzie, bo może być tak, że założymy, a to znowu będzie na dół opadać. Będziemy chcieli przemyśleć sprawę uszczelnienia jeszcze raz, ale mam nadzieję, że raczej będzie wszystko ok. To już potem pokażemy, czy wszystko działa, czy nie. Teraz jesteśmy na etapie, już mamy zamontowaną maszynownię na dźwigu, mamy założone siłowniki, wszystko ładnie popodpinane, odpowietrzone, kilka razy sobie pojechaliśmy góra-dół. I teraz sobie jeszcze oczywiście odpowietrzaliśmy to tak, jak teraz wam pokażemy, czyli mieliśmy maszynownię ustawioną w jedną stronę. Pomalutku sobie wyjeżdżaliśmy góra-dół, aż ten na olej wszędzie podochodzi. Teraz obkręcimy się tak, jak to robiliśmy, pokażemy wam, wyjedziemy całym siłownikiem w dół, zobaczymy, że one idą równo na dół przede wszystkim, bo to jest bardzo dla nas ważne, tak jak mówiłem w poprzednim filmiku. Pojedziemy góra, pojedziemy dół. Zostawimy tak do jutra rana i zobaczymy, czy nie opadną. Jeżeli nie opadną, to wygląda, że jest ok. Potem jeszcze załadujemy pełno balastu, 160 ton. Zobaczymy, czy one wyciągną ten balast do góry. Jak wyciągną, to czy one stoją, czy absolutnie nic nie opada. Też poczekamy parę minut, ale to już zrobimy jutro. W sumie to cofnij trochę w tą stronę, to pomiędzy podporami będziesz. Jeszcze.
Dobra, okej. No, widzę ewidentnie, że ten prawy troszeczkę szybciej idzie od tego lewego i zobaczymy, czy to nie jest kwestia jeszcze dokładnego nieodpowietrzenia, trochę może jeszcze powietrza zostało tam, ale jeżeli to po takim grubszym odpowietrzeniu dalej tak będzie szło, to musimy się przyjrzeć znowu na tą kostkę. Przemek! Zjedź to jeszcze do samego dołu, bo one nie zjechały do samego dołu. Generalnie to odpowietrzyliśmy to w czasie, jak przykręcaliśmy węży i pierwszy raz podpięliśmy. Chłopaki sobie w miejsca pomiarowe zapięli, tak jak się wpina normalny zegar do mierzenia ciśnienia, no to po prostu taki wężyk, który nie jest zaślepiony zegarem, tylko jest ucięty. I w miarę jak się ten olej dostawał tam, to on wylatywał, jak Przemek sterował, to wylatywał olej razem z bąbelkami powietrza, aż wyleciało kilka litrów tego zmieszanego oleju z bąbelkami. Po jednej stronie, czyli od strony tłoka od góry i potem od strony płaszcza tak samo zrobili i to było całe odpowietrzanie. No teraz jeszcze pojeździmy góra-dół, zobaczymy, czy to równo jedzie. No Przemek, jedź do góry. No zobaczymy, czy one się po prostu w tym samym miejscu teraz zatrzymają. Czyli jeden i drugi mniej więcej musiałyby się zatrzymać w tym samym momencie. Dobra, ok. No wygląda na to, że się zatrzymały w tym samym momencie. Jedź w dół. No, powiedzmy, że pół sekundy później się jeden od drugiego zatrzymał. Przemek, przytrzymaj jeszcze go troszeczkę na przelew, tak jakby, wiesz? Ale nie wygląda, żeby którykolwiek jeszcze jakieś chciał iść na dół. Po prostu one się zatrzymały i stoją na dole. A naciśnij i puść. Jeszcze raz. Puść. Dobra, jedź z powrotem do góry. To też czasami jest tak, że jak trochę tego powietrza zostaje, to widać, jak się zjedzie do samego dołu, puści się, to powietrze trochę sprężynuje do góry, w drugą stronę. Ale to nie we wszystkich siłownikach, w growach tak mamy dużo. Że w growie 50, jak jest szpajcher 150-barowy niedobity do końca, to jak zjadą siłowniki na dół, to one potem się lekko wracają do góry. A jak jest dobity ten szpajcher do 150 baru, to jest dosłownie taki malutki szpajcher 0,7, to idą równiutko na dół i zatrzymują się i stoją w miejscu. No i dobra, mamy podciągnięte. Teraz sobie możemy zostawić to tak do rana i zobaczyć, czy którykolwiek z siłowników nam opadnie. I czy opadnie, mam nadzieję, że nie opadnie absolutnie ani nic, no bo ten problem, który myśmy mieli, one po prostu opadały na dół powolutku, po kilku godzinach one opadały na dół. No generalnie problem był taki, że te siłowniki, te stopy, tak jak mówiłem wcześniej, one opadały w dół, pomalutku, pod ciężarem samej stopy opadały one na dół. No i teraz musimy sprawdzić, czy jak już zrobiliśmy mamy nowe uszczelniacze, naprawiony cały siłownik, czy on już tam nie opada. Czyli zostawimy go tak do rana, generalnie nie powinien ani milimetra nam opaść. A jako, że jesteśmy na równo z płytą dolną, to nawet nie będziemy robić żadnych znaczków, żadnych znaczników. Po prostu będziemy widzieć, że wizualnie, jeżeli to opadnie, będziemy widzieć. Przyjdziemy, zmierzymy, ile jest do płytki i tyle po prostu opadło. Jeżeli opadło, mam nadzieję, że nie opadnie. A to już jutro rano zobaczymy, jaki jest efekt naszych prac. I tyle. Idziemy zobaczyć. Mamy siłowniki już na maszynowni założone. Przez parę dni ładnie to tutaj stało, jak widzicie. Całą noc tak stały i tutaj ani jeden, ani drugi nam nie opadł ani o centymetr. Dodatkowo jeszcze założymy pełny balast, wyciśniemy całą maszynownię do góry z pełnym balastem i też zostawimy na jakiś czas, pewnie na jedną nockę, żeby zobaczyć, czy przy pracy z pełnym obciążeniem, jak będą one pracowały, te siłowniki, czy po podwieszeniu ich, po najechaniu nimi do góry pod maszynownię, czy one nie będą opadać. Ten materiał jest taki troszeczkę szarpany, ten odcinek, ale to ze względu na to, że mieliśmy troszeczkę pożarów do ugaszenia, a nasi mechanicy na nas nie czekali ze wszystkim, tylko w ferworze walki już odpowietrzali i tak dalej, więc no przepraszamy, że nie wszystko udało się pokazać, ale mam nadzieję, że odcinek się Wam spodoba. Jeżeli potrzebujecie ciężki dźwig, 800 do jakiejś roboty, albo cokolwiek innego, jakikolwiek inny dźwig, jakikolwiek inny żuraw samojezdny, dzwońcie do sołtysa Stychów.